Cześć, witajcie w kolejnym radiowym odcinku. Dzisiaj do przetestowania trafia do nas radiotelefon ręczny, dwupasmowy, dwubandowy na pasmo 2,70 m marki TID Radio w kolorze czarnym. No to otwórzmy, zobaczmy, co to mamy za model. Oczywiście instrukcja obsługi. Jak można zobaczyć, jest to model, albo i nie można. Nie wiem, czy tu jest wyszczególnione gdzieś. Nie widzę. Jest to model większy od poprzednika, którego testowałem. Wcześniej testowałem model THD3, a to jest model THD10, jeśli się nie mylę. Czyli bardzo duży i mocny egzemplarz. Ma on 10 W dostępne mocy na pasmie 2,70 m. Także zobaczmy najpierw, co mamy w zestawie. Radio, ładowarka wtyczkowa na 230 V i zakończona wtykiem USB-C, czyli taki standard już. Antena. Standardowa. Klipsik. I ładowarka stołowa również znalazła się, jeśli ktoś by chciał ładować ładowarką stołową, ale ona również jest na USB-C, czyli po prostu stawiamy sobie na biurku, wpinamy nasze radio i możemy ładować. No i jeszcze smyczka. Dobrze, myślę, że te rzeczy akurat są najmniej interesujące, ładowarka i reszta. Myślę, że zajmiemy się na ten moment radiem i anteną. Ok, może najpierw dokonajmy sobie pomiaru anteny. Zobaczymy, jak ona się stroi na pasmo 2,70 m, ale zajrzyjmy jeszcze może najpierw do baterii. Ok, otwiera się ona dość mocno. No i mamy, jest to TDH8, przepraszam, nie TDH10, jak mówiłem wcześniej, jest to model TDH8. Bateria 7,4 V, pojemność baterii to 2500 mAh, więc również duża bateria. Tu mamy już aluminiowy korpus, który służy zarazem za radiator dla naszego radia TDH8. Zobaczmy. No, menu jest bardzo podobne w TDH3, czyli tu chyba niewiele się zmieniło. Mamy również Bluetooth, czyli możemy łączyć się z naszym smartfonem i programować sobie radio, także wygodna sprawa. Ok. Pierwsze, co mogę zauważyć, to pojedynczy PTT. Duży, oznaczony na pomarańczowo, ale pojedynczy. Klawisze funkcyjne, pod które możemy sobie przypisać różne funkcje. Tu widzę, jest latarka przypisana. Tu natomiast jest radio FM. Ok. Tak jak mówiłem wcześniej, najpierw zmierzymy sobie antenę, potem zmierzymy sobie moc wychodzącą z tego radia, poziom zniekształceń, no i ogólnie zobaczymy sobie, jak ono sprawuje się w użytkowaniu codziennym. Zaślepka na mikrofonogłośnik. Jedyne co widzę, to radio nie ma USB. Podłączenia USB do programowania, czyli trzeba stosować programator poprzez włączenie mikrofonogłośnika lub poprzez połączenie Bluetooth. I tutaj również możemy przez aplikację na naszym smartfonie programować sobie przemienniki, jak i częstotliwości. Dobra, do pomiarów. Chciałem zmierzyć antenę. Niestety taki pomiar anteny w warunkach takich domowych jest obarczony dużym błędem i jest to na ten moment niemożliwe. Postaram się, jeśli nie teraz, to może później, wyjść na zewnątrz
na zewnątrz domu i tam zmierzyć, dokonać pomiaru anteny, ponieważ tutaj mamy, zobaczcie, wpływ otoczenia, te pomiary cały czas się zmieniają, więc nie będzie to wiarygodny pomiar, dlatego na ten moment więcej nie będę robił. Przejdźmy sobie do pomiaru zniekształceń i mocy wyjściowej. Ok, a więc zaczynamy pomiar zniekształceń mocy wyjściowej. Zacznijmy od pasma 2 metry. Zmieńmy sobie tylko moc na wysoką. No i ustawmy nasze urządzenie pomiarowe. OK. Wciskam PTT. Moc wysoka 145,4 MHz. I jak widzimy, ładnie nam zniekształcenia, ładnie nam harmoniczne uciekły. Druga harmoniczna jest na poziomie minus 60 decybeli, więc bardzo dobrze zestrojone filtry. 40,3 dBm mocy wyjściowej. To jest moc, jak zamienimy sobie na waty, 40,3 dBm to jest 10,7 W. 10,7 W, czyli moc wyjściowa zgadza się z tym, co podaje producent. Wielki plus, wielki kciuk. Ok, teraz zróbmy sobie pomiar na mocy niskiej. Pomiar na mocy niskiej. Widzimy harmoniczne uciekły. Druga harmoniczna na poziomie minus 40 dBm, minus 30, no minus 40, jak widać to faluje nam to pomiar, ponieważ na moje urządzenie pomiarowe sobie uśrednia pomiar po jakimś czasie, ale moc wyjściowa minus to jest 25,2 dBm, a 25,2 dBm to jest 330 mW. No i jeszcze moc niech będzie już średnia, żeby było wszystko już dobrze podane i zbadane. Na mocy średniej, jak widać, harmoniczne uciekły poniżej progu pomiarowego mojego urządzenia. Moc wyjściowa 33,3 dBm, a to jest 33,3 dBm. To jest 2 W, 2,1 W, czyli mamy 300 mW, 2 W i 10 W na paśmie 2 metrów. Ok, przejdźmy sobie teraz na pasmo 70 cm. Także ja już mam ustawione 70 cm, moc wysoka i przystępmy do pomiaru. Wciskam PTT, moc wysoka, pasmo 70 cm. Jak widać, harmoniczne uciekają nam poniżej granicy pomiaru, poniżej granicy oznaczenia mojego urządzenia. 39,6 dBm. 39,6 dBm, moc wysoka, pasmo 70 cm. To jest 39,6, 9,1 W mocy, 9,1 W mocy, 9,1 W mocy, więc również jest to zbliżone do tego, co podawał producent. Także uważam, że jeśli chodzi o filtry tutaj wyjściowe tego urządzenia, jak i o moc deklarowaną przez producenta, to należy się duży plus, ponieważ wszystko jest zgodne z tym, co on podaje. Kolejny etap to pomiar czułości. Taki może mało profesjonalny, bo to będzie pomiar na ucho, ale dający nam jakiś pogląd na to, jak czuły jest odbiornik tego radia. Ok, teraz przystąpmy sobie do pomiaru czułości takiej na ucho, ale myślę, że to wystarczy. Modulacja podana 1 kHz, oczywiście FM 145,4, czyli to, co jest na naszym odbiorniku. Minus 95 dBm.
Jedziemy sobie dalej w dół. Minus 105 dB, sygnał nadal dobrze słyszalny. Minus 115 dB, lekki szumek się pojawia. Minus 125 dB, sygnał czytelny już z dość dużym szumem. 126. Minus 130 to już dość duży szum. Minus 132. Minus 133. To już praktycznie ginie nam sygnał testowy. Minus te 130 to jest sygnał na granicy odbioru. Ok, a zobaczmy sobie teraz pasmo 70 cm. Ok. 433 MHz. Ja wprowadzam również tutaj 433 MHz. Minus 90 dB. Słyszymy. Minus 110. Słyszymy. Minus 120. Słyszymy delikatny szumek. Minus 125. Minus 130. Czyli czułość bardzo podobna do pasma 2 metrów. Ok, bardzo dobrze. No i słuchajcie, i tak prezentuje się ten radiotelefon. Jest on dość dużych rozmiarów, także i taki dość solidny, jeśli chodzi o wykonanie. Plastiki są dobrej jakości, bardzo dobrej jakości, myślę nawet. Nic tu nie trzeszczy, nic tu się nie ugina. To jest naprawdę dość mocno zrobione. Menu standardowe, jak również w jego mniejszym bracie, także wszystkie opcje bardzo podobne. Mamy dużo do ustawienia. Funkcja odbioru na 2 linijkach. O funkcjach się nie będę rozpisywał, bo to są bardzo podobne do innych radiotelefonów i tu żadnego zaskoczenia nie ma. Więc na tym poprzestańmy. Parametry zmierzone. Ja postaram się jeszcze dołączyć do parametry anteny. Mam nadzieję, że mówiąc te słowa już mam ją pomierzoną i załączę również stosowny zrzut ekranu do naszego filmu. No i zróbmy sobie na koniec test modulacji, czyli sygnału audio, jaki produkuje to radio. Usłyszycie nagranie z mojego odbiornika bazowego, bezpośrednio z niego. Także zaczynajmy test. Test modulacji 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, test modulacji. TID Radio THD8, test modulacji, dziękuję. No i jesteśmy po teście, a tak to brzmiało na drugim radiu odbierane. Test modulacji 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, test modulacji. TID Radio THD8, test modulacji, dziękuję. No więc to tyle, jeśli chodzi o to radio. Dla porównania jego mniejszy brat, model TDH3. Tu mamy model TDH8. Ten jest dużo mniejszy, jeśli chodzi o wymiary. Bardziej kompaktowy, ale i ma mniejszą moc. Jeszcze zobaczę, jaką ma tu baterię, bo zapomniałem, jakiej pojemności bateria jest w tym egzemplarzu. Taka sama, 2,5 tysiąca mAh, czyli pojemność baterii jest ta sama. Co kto woli. Tu mamy 2 PTT, tu natomiast mamy 1 a 2 klawisze funkcyjne. Reszta jest bardzo podobna do siebie, również Bluetooth, tutaj również Bluetooth. Ten jest bardziej kompaktowy i mi pasuje na użytku na co dzień, ten ma większą moc, więc gdzieś tam w teren, jakieś aktywacje SOT-y, może się to przydać. Także pozdrawiam serdecznie, dziękuję za obejrzenie tego krótkiego filmu opisującego ten radiotelefon i jego główne funkcje. Trzymajcie się. Linki do zakupu tego modelu macie w opisie na dole. Ja pozdrawiam, życzę miłego weekendu i do następnego. Trzymajcie się, hej!